Z jednego z wcześniejszych filmów dowiedzieliśmy się, w jaki sposób możemy kopiować pomiędzy kursami wybrane elementy kursów, czyli zasoby, materiały, zadania, aktywności różnego rodzaju, między innymi quizy. Natomiast jest również możliwość skopiowania bazy pytań. Do czego może to nam być potrzebne? Takie kopiowanie samej bazy pytań bez quizów. Przykładowo, jeżeli chcemy się podzielić swoją bazą pytań z innym prowadzącym, na przykład umawiamy się, że wymienimy się swoimi bazami pytań, to wtedy możemy sobie przekazać taką bazę pytań w formie pliku. Możemy taką funkcję wykorzystać również do tego, żeby na przykład bazę pytań z jednego z quizów wykorzystać w innym quizie, ale uwaga, nie przenosząc tych pytań w bazie do kontekstu całego kursu. Pamiętamy, że przenoszenie pytań, czy umieszczanie w ogóle pytań quizowych w bazie pytań w kontekście całego kursu niekoniecznie jest dobrym pomysłem, ponieważ może to później powodować problemy przy kopiowaniu kursu, więc możemy dla pewnego rodzaju higieny quizów chcieć po prostu trzymać wszystkie pytania w kontekście quizu zawsze. Ale powiedzmy, że w naszym kursie mamy już kilka quizów, na przykład test pierwszy, czy znasz nasze góry, test drugi, czy wiesz, gdzie to jest. A teraz chcielibyśmy zrobić test podsumowujący, który będzie zawierał w sobie pytania zarówno z jednego, jak i z drugiego z tych testów, ale nie chcemy znajdujących się w tych testach pytań przenosić do kontekstu całego kursu w bazie pytań. Co możemy zrobić w takich sytuacjach, kiedy właśnie potrzebujemy sobie skopiować jakąś tam pulę pytań? Po wejściu do bazy pytań, czyli w tej chwili wchodzę do konkretnego testu i w tym teście wchodzę w menu administracja, wchodzę do bazy pytań, pytania i widzimy, że w kontekście testu mamy tutaj w bazie pytań 10 pytań. I chcielibyśmy teraz sobie te pytania zapisać na dysku u siebie i albo przekazać komuś innemu, albo przenieść do innego kursu, albo po prostu zastosować w innym quizie, nawet w tym samym kursie, ale tak jak mówiłem, nie przenosząc tych pytań do kontekstu całego kursu. W takim przypadku możemy skorzystać z funkcji eksportu, a następnie importu pytań, czyli możemy zapisać te pytania do pliku tekstowego. Jedna rzecz jest bardzo istotna, mimo że te pytania będą zapisane do pliku tekstowego, to będzie to plik tak zwany XML, który zawiera nie tylko tekst pytań i tekst odpowiedzi, ale również wszelkie media, które się w tych pytaniach znajdują. Czyli jeżeli mamy w tych pytaniach zagnieżdżone jakieś zdjęcia, nagrania, to te elementy również będą zapisane w tym pliku. Czyli jesteśmy w tej chwili w bazie pytań, przełączamy się na zakładkę Eksport. I teraz przede wszystkim musimy zdecydować, w jakim formacie chcemy zapisać te pytania u siebie na dysku. Do wyboru mamy kilka formatów, natomiast formatem, który przeniesie wszystkie funkcje pytań, jest format Moodle XML. Pozostałe formaty mogą nie przenieść nam wszystkich informacji o pytaniu. Na przykład format GIFT nie przeniesie nam mediów, czyli gdybyśmy mieli jakieś zdjęcia, czy audio, czy nagrania wideo w pytaniach, to one nie zostaną przeniesione i nie wszystkie rodzaje pytań można za pomocą tego formatu przenieść. Za pomocą formatu ICANN można przenieść w ogóle tylko jeden rodzaj pytań, czyli pytania pojedynczego wyboru. Więc najlepiej jest wybrać format Moodle XML, on jest najbardziej wszechstronny, obejmuje wszystkie funkcje pytań quizowych i tutaj decydujemy, jaką kategorię chcemy wyeksportować. Jak widać, w tej chwili mamy zaznaczone, że będziemy eksportowali zawartość kategorii domyślnej dla testu Czy znasz nasze góry, w której znajduje się 10 pytań i te 10 pytań sobie wyeksportujemy. I dodatkowo jeszcze możemy zdecydować, czy w tym pliku, który wyeksportujemy, chcemy mieć zapisaną informację na temat
kategorii, w której te pytania się znajdują, czyli zostaną wtedy wyeksportowane nie tylko same pytania, ale również sama nazwa kategorii, która brzmi domyślnie dla czy znasz nasze góry. Oraz czy chcemy w tym pliku mieć również zapisaną informację na temat tego, w jakim kontekście te pytania się znajdują. Czy ta kategoria się znajduje. Czy ona jest w kontekście quizu, czy w kontekście całego kursu. Więc możemy te dwie rzeczy zdecydować, czy chcemy zapisywać również w tym naszym pliku wyeksportowanym i klikamy eksportuj pytania do pliku i za chwilkę rozpocznie się pobieranie tego pliku na dysk. Oczywiście decydujemy, gdzie chcemy go zapisać i klikamy zapisz. I teraz to samo zróbmy w przypadku drugiego testu. Czyli wracamy na stronę naszego kursu, wchodzimy teraz do testu drugiego, czy wiesz, gdzie to jest, i w nim również przechodzimy w administracji do bazy pytań. Na razie wejdźmy do opcji pytania, żeby po prostu zobaczyć, co w tej bazie pytań mamy. No i w bazie pytań mamy tutaj już na poziomie, czy w kontekście quizu, mamy kilka kategorii. Mamy kategorie schroniska łatwiejsze, schroniska trudniejsze, szczyty łatwiejsze, szczyty trudniejsze i kategorie inne, gdzie znajduje się polecenie do testu. I chcemy przenieść wszystkie te pytania. Żeby podejrzeć te pytania, wystarczy, że wybierzemy tą nadrzędną kategorię i klikniemy opcję pokaż także pytania z podkategorii. I wtedy będziemy mogli zobaczyć wszystkie te pytania, które się znajdują w tych wszystkich podkategoriach kategorii domyślnej dla testu drugiego. Natomiast w momencie, jeżeli wybierzemy opcję eksport, to nawet nie trzeba zaznaczać, że chcemy mieć podkategorię. Wystarczy, że wybierzemy kategorię nadrzędną i wtedy plik wyeksportowany będzie w sobie zawierał pytania również z podkategorii. Oczywiście możemy każdą z tych kategorii eksportować indywidualnie również, ale możemy też je wyeksportować wszystkie razem, wybierając tą kategorię nadrzędną. Tylko jeśli wybieramy kategorię nadrzędną, to tym bardziej jest istotne, czy chcemy te wszystkie pytania, które się w tych kategoriach znajdują. Tych pytań w sumie jest 11, 20, 8, 36, 37 pytań. Więc czy chcemy te wszystkie 37 pytań mieć w jednym pliku bez podziału na kategorie, czy z podziałem na te właśnie 5 kategorii, które tu widzimy? I tu możemy zdecydować właśnie, czy chcemy mieć te pytania podzielone na te 5 kategorii. I dodatkowo, jeśli chcemy mieć podzielone na te 5 kategorii, czy chcemy również mieć zapisaną w tym pliku wyeksportowanym informację, że te pytania powinny się znaleźć w kontekście quizu, a nie w kontekście całego kursu. No i oczywiście decydujemy, jaki format. Już wiemy, że powinniśmy zaznaczyć format Moodle XML i klikamy eksportuj pytania do pliku i znowu za chwilkę się rozpocznie eksportowanie i możemy zapisać sobie te pliki na swoim dysku. Dobrze, pytania mamy wyeksportowane, mamy je zapisane w plikach, które pobraliśmy na swój dysk, a teraz chcemy je wykorzystać czy to w innym kursie, czy w innym quizie w tym samym kursie. Zobaczmy ten drugi scenariusz, czyli włączamy sobie tryb edycji i na przykład do tego modułu Wiedza o górach, w którym znajdują się te dwa testy, pierwszy i drugi, dodajemy sobie test podsumowujący, czyli klikamy dodaj aktywność test quiz, test podsumowujący. Oczywiście wypełniamy opis tego testu, wypełniamy właściwości tego testu. Nie będę tego w tej chwili robił, żeby nie tracić czasu. To jest omówione w innym filmie. I klikamy zapisz i wyświetl. I moglibyśmy oczywiście zacząć dodawać pytania do tego testu, ale najpierw chcemy zaimportować do bazy pytań tego testu te
pytania z tych pozostałych dwóch testów, z tych wcześniejszych, czyli wchodzimy do bazy pytań w administracji, będąc cały czas w teście podsumowującym. Wchodzimy w menu administracja do bazy pytań i możemy od razu wejść do opcji importu. No i teraz mamy odwrotną sytuację. Teraz chcemy wczytać pliki, które mamy na swoim dysku. Czyli znowu zaznaczamy, że te pliki, które mamy na swoim dysku, są w formacie Moodle XML. Możemy sobie rozwinąć tą opcję ogólne i zdecydować, że z tego pliku, który mamy na swoim dysku, chcemy pobrać informacje na temat tego, jak te pliki są podzielone na kategorie, w jakich kategoriach się znajdują oraz w jakim kontekście są zapisane. No i następnie przeciągamy pierwszy z tych plików w pole na plik i klikamy import. I zostało wczytanych 10 pytań z tego pliku. Jak klikniemy kontynuuj, to zobaczymy, że w kontekście testu pojawiła nam się właśnie ta kategoria z tego wcześniejszego testu z 10 pytaniami. I teraz zróbmy tą samą operację dla pozostałych pytań, czyli też zaznaczamy, że będziemy importować plik w formacie Moodle XML, że chcemy z pliku zaciągnąć informacje na temat tego, w jakiej kategorii, czy w jakich kategoriach, bo pamiętamy, że tam mamy 5 kategorii, w jakich kategoriach znajdują się te pytania i w jakim kontekście znajdują się te pytania. No i przeciągamy plik XML z tymi pytaniami na to pole, klikamy import i w tym momencie już 37 pytań zostało zaimportowanych i proszę bardzo, mamy je pięknie zaimportowane do kategorii o nazwie domyślna kategoria dla testu drugiego wraz z podkategoriami. Odpowiednio wszystkie pytania są poustawiane. I w tej chwili, w tym teście podsumowującym, dzięki temu mamy wczytane pytania z tych dwóch wcześniejszych testów i kiedy wejdziemy do edycji zawartości tego testu, to możemy sobie na przykład losowo te pytania do tego testu dobierać. Czyli możemy wtedy wybrać, że do tego testu podsumowującego chcemy z kategorii czy znasz nasze góry z 10 pytań, które się w tej kategorii znajdują, chcemy sobie wczytać na przykład 3 pytania. Następnie z kategorii schroniska trudniejsze, w której się znajduje 8 pytań, wczytamy losowo 1. Z kategorii schroniska łatwiejsze, gdzie jest 11 pytań, również wczytamy losowo 1 pytanie i tak dalej. I w ten sposób możemy sobie skonstruować test losowy, podsumowujący, który będzie zawierał w sobie pytania z kilku wcześniejszych testów. Jeszcze raz powtórzę, mówimy o sytuacji, kiedy nie chcemy przenosić tych pytań do kontekstu całego kursu, tylko wolimy je trzymać bezpośrednio w kontekstach poszczególnych quizów, tak żeby później nasz kurs łatwiej się kopiował. Jeśli nie pamiętamy, o co chodzi z tymi kontekstami, to polecam powrót do filmu na temat zarządzania bazą pytań. Tam to było wyjaśnione.